Cześć Wam. Co? Minęło 3 lata i jeszcze jeden kwartał, aż w Tesli Model 3, którą kupiłem pod koniec grudnia 2020 roku, a teraz jest kwiecień 2024 roku, czyli 3 lata i jeden kwartał minęło i w Tesli się pojawiła funkcja świateł matrycowych z wycinaniem samochodów. No to testuję, jadę, testuję i mi się bardzo podoba, jak to działa. W ogóle, oczywiście jest to fajne i niewidziane w innych markach, żeby po prostu ta funkcja została w prezencie z update'em softu zaprezentowana po prostu przez internet. No może nie bardzo fajnie, że tej funkcji nie było, to nie fajnie, że tej funkcji nie było od samego początku, tu się zgodzę. Zbyt długo czekałem, ale też szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że będzie. No, nie miałem takiej nadziei, bo uważałem, że patentowa sytuacja jest taka, która uniemożliwia Tesli wgranie takiego softu, żeby wycinano wsteczne pojazdy. I może ta sytuacja patentowa akurat się rozwiązała, bo widzicie, teraz wycina. No a wiecie, jaki był główny powód, dlaczego te reflektory z soczewkami Tesla instalowała na wszystkie swoje samochody Model 3 i Model Y już od końca 2020 roku. Powód był zupełnie nie to, żeby wycinać wsteczne samochody i nawet nie ten powód, żeby pisać Tesla na ścianie w trybie light show, czyli ten bez tej światłomuzyki. Powód był bardzo prozaiczny, żeby ten sam model reflektora można było instalować na fabryce i dla europejskich, i dla amerykańskich lub innych kupców samochodów. Potem tylko z wgraniem softu, zmianą regionu, dla którego ten samochód jest przystosowany, zmieniał się sposób, w jaki te reflektory działały. I Tesla więc nie musiała kupować 2 różne części lub 3 różne części dla swojego samochodu, a mogła korzystać z jednej unifikowanej części i to im przynosiło oszczędności, bo po prostu na skali otrzymywali oszczędności. Zakupywali chyba milionami sztuk te reflektory z soczewkami identyczne dla Model 3, Model Y i w ten sposób mieli oszczędność. A to, że to tutaj nam wgrali teraz soft, który wycina wsteczne pojazdy i robi podróże w ciemny czas, w nocy, bardziej bezpiecznymi, no to i zrobiło to za darmo, no to jest oczywiście bardzo duży plus dla Tesli. I chyba w żadnym innym samochodzie reflektory się nie update'ują ze zmianą softu, nawet takich jakichś nowych, modnych. Więc no fajnie, zobaczcie. Jest dobrze. Wszystko widać. A co jeszcze ciekawego? Wiecie, że oprócz tego, że w samochodach z tego faceliftu rocznika modelowego 21, oprócz tych samochodów takie reflektory potrafią działać w starszych Model 3. Wystarczy, żeby ta Model 3 miała na pokładzie już komputer ze zdolnością do jazdy samodzielnej, jak Tesla to się nazywa, czyli komputer wersji 3.0 na chipach Tesli. Za 2 km wjedź na rondo i zjedź pierwszy zjazdem. I to już wystarczy, by po prostu zmienić reflektory
starsze, takie LEDowe, bez soczewek, na nowsze z soczewkami, zrobić trochę zmianę konfiguracji komputera pokładowego, czyli potrzebny jest tutaj magik od Tesli, ale to można zrobić zdalnie. Wiecie, instalujecie sobie nowe reflektory do swojej starej Tesli, tak? Dzwonicie do kolegi, który jest magikiem od Tesli, podpinacie kabel internetowy, taki Ethernet, do samochodu pod nogi pasażerowi. On wam wgrywa nową konfigurację i co macie? Potem reflektory matryksowe, które wycinają wsteczne pojazdy. Musicie mieć region europejski, bo na innych regionach, czyli jakby Tesla była z regionem Chiny, albo Tesla z regionem Stany Zjednoczone, albo Kanada, czyli Ameryka Północna, te reflektory tam nie będą działać tak w ten sposób, ale jeżeli zmienić też region na europejski w samochodzie amerykańskim, to zadziałają. I to jest, no to jest super. To jest niepojęte pewnie dla innych marek. Oni jeszcze muszą tutaj gonić Teslę. Teraz wjedź na rondo i zjedź pierwszy zjazd. Ale fajnie. Mi się podoba. Pobocza wszystkie podświetlone, więc bardzo bezpieczna taka jazda. Nikogo nie oślepiamy. Nikt, słuchajcie, no zupełnie nikt mi nie mruga, tak? No ja uważam, że to jest super. Czy w waszym samochodzie, jeżeli macie nie Tesla, Volkswagena macie, BMW, Volvo, nie wiem, Polestara, Audi, cokolwiek i macie takie reflektory, które się nazywają laserowe, tam matryksowe, wycinają wam wsteczne pojazdy, czy wam mrugają inne kierowcy, czy to wycinanie pojazdów działa dobrze, czy jednak za późno? Dajcie mi znać w komentarzach, bo obserwowałem filmiki Bjorna i on się skarżył, że na przykład w Polestar, czyli w Volvo, to działa z opóźnieniem, więc kierowca naprzeciwko zostaje oślepiony, mruga potem, bo nie jest zadowolony z tego. Podobnie też jakiś lag istnieje dla Volkswagena w systemie, na przykład w ID3, w ID4. Nie wiem, a propos ID7. Jeżeli macie te samochody albo podobnych spalinowych, czyli Arteon, Passat, tam Golf 7, nie? Dajcie znać, czy jesteście zadowoleni z tych świateł matryksowych i jak one działają. Zaraz jechaliśmy dobrze oświetlony teren, więc tutaj aż tak to nie będzie widać. Na dodatek deszczyk zaczyna padać. Ja miałem wyłączony wycieraczki, teraz włączam auto. Ale tutaj zobaczcie, tutaj światła obok i reflektory nadal działają i ten samochód wsteczny nie ślepią, ale pobocze widzicie fajnie, wszystko widoczne, jak jeża widziałem, aczkolwiek to było Za 2 km. to było jak przez wioskę jechaliśmy. No myślę, że sarnę tutaj albo dzika, no to da się zobaczyć, tak? Nawet jak jedzie naprzeciwko samochód, bo się nie ślepi, nie? Na 4. rok otrzymałem tą funkcję za darmo i Tesla tak cieszy cały czas, nie? Jakiś podrzuca gratisy, większe lub mniejsze, ale zawsze no to przyjemnie. Już uważam, że mój samochód jest stary, ale wciąż może czymś nowym zaskoczyć. I to fajnie. To fajnie. To tak trochę przywiązuje. Tesla w ten sposób po prostu przywiązuje kierowców, swoich użytkowników do swojej marki. Żeby jak nawet samochód będzie zbyt stary, bo teraz już
Nie ma samochodów, które by były na autopilocie 3.0, jest tylko nowszy 4.0 czy 3.5. Nie ma już samochodów z komputerem, z ekranem pokładowym na Intelu, tylko AMD Ryzen, czyli ten samochód mój już jest starszy i już pewnie za jakąś chwilę, za parę lat pójdzie na emeryturę od Tesla, już nie będzie miał tak Teraz częstych jedź na rondo i zjedź drugi zjazdem. update'ów i na przykład już będzie miał tylko jakieś drobne rzeczy związane tylko z poprawą bezpieczeństwa i ja wtedy będę chciał zmienić samochód, tak? No i ci wybiorę sobie Volkswagena, który nie potrafi zupdate'ować reflektorów, czy pasów bezpieczeństwa, czy nie wiem, tych kurtyn, poduszek, czy czegoś jeszcze. Za 200 metrów Czy jednak jedź na rondo ponownie i zjedź drugi zjazdem. będę zastanawiać się nad Teslą, ponieważ mi imponuje tymi gratisami, pokazuje, że potrafi zupdate'ować różne module w samochodzie i polepszyć funkcję Teraz jedź na samochodu rondo za i darmo, zjedź drugi zjazdem. nawet po kilku dobrych latach od tego, jak kupiliście samochód. Na przykład w Kia Niro, którą kupowano w 2019 roku, w 2021, 2022 nie pojawił się update na przykład z podgrzewaniem baterii przed ładowarką. Za 200 metrów jedź na rondo i zjedź trzeci zjazdem. A w Tesli to się pojawiło chyba w 2019 roku, czy jeszcze wcześniej, więc ta moja już to miała i cały czas Teraz ten jedź na proces rondo i zjedź trzeci podgrzewania baterii był polepszany. Dobrze. Dzięki, że oglądaliście. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Pa.